Witajcie w pierwszym odcinku z Indonezji. Nie, to jeszcze nie Indonezja. Na razie jesteśmy na dworcu. Czekamy na pociąg i jedziemy do Wiednia. Niestety zmienił się rozkład jazdy, więc jedziemy na noc, a samolot mamy dopiero po 10. Jest 29 kwietnia. Lecimy do Indonezji. Chciałam zauważyć, że mamy na sobie kurtki do jeżdżenia na nartach i snowboardzie, tak? Tak. Jest tak zimno, że leci parasol. No ale trzeba było się tak ubrać, przecież ile jest? Ze 4 stopnie na plusie. Także teraz pokażemy Wam podróż, jak wygląda pociąg, jak wygląda później samolot, linie lotnicze Scoot. Lecimy z Wiednia przez Singapur do Dżakarty i potem od razu się przesiadamy, lecimy do Jogjakarty i zaczynamy naszą indonezyjską podróż. Pociąg do Indonezji. Dojechaliśmy do Wiednia, 7 godzin drogi. Jak podróż? Katastrofa te warunki, serio. Drzemnęła się coś w ogóle? Jakby nie było przedziałów, byłoby 10 000 razy lepiej. I pierwotnie tak miało być, bo kupując bilety nie było informacji, że to jest przedział. Właściwie była informacja, że nie będzie przedziału. W każdym razie w drodze okazało się, że nasz samolot jest opóźniony o 3 godziny, więc zacznie się robić parno znów w Singapurze. Na szczęście dopiero po 14 mamy samolot z Dżakarty, także zobaczymy jak będzie. Intercity z dworca głównego w Wiedniu na lotnisko jedzie 15 minut. Koszt to 5,20 euro za osobę. Można pojechać taniej z przesiadką, wtedy jest poniżej 4 euro, ale podróż się wydłuża o kolejne 15 minut. Morning. O czasie. Jeden opóźniony. O czasie. Jeden opóźniony. Singapur. Na wschód. Po prostu hit, żeby tylko nasz samolot był opóźniony. Tylko nasz na kilkadziesiąt lotów. To jest po prostu coś niebywałego. Ewidentnie nie mamy szczęścia do Singapuru, bo może się okazać, że będzie problem z dostaniem się do Dżakarty na czas. Ale dowiemy się za jakieś kilkanaście godzin. Z racji opóźnienia dostaliśmy po 20 euro na osobę i mogliśmy sobie coś kupić tutaj w kawiarni, restauracji. Wolelibyśmy lecieć, ale no cóż, jak się opóźnia, to przynajmniej coś możemy zjeść w cenie. Bramek jest 76 i oczywiście wow, on ujechał. I oczywiście my mamy 76, więc z ciekawości włączyłem trening, bo może być tak, że z około kilometr mamy tam. Ale spoko, samolot nam nie ucieknie, bo jest dopiero 2 godziny po planowanej godzinie odlotu, a on jeszcze nie przyleciał. Jak widać, szału z miejscem nie ma, ale czego oczekiwać, jak to międzykontynentalne tanie linie lotnicze. Żadnego gniazda USB też tutaj nie ma, więc trzeba sobie wziąć powerbanka na tak długą podróż. Zgłosiliśmy obsłudze, że po wylądowaniu mamy mniej niż godzinę do kolejnego samolotu i pani powiedziała, że powinniśmy dać radę, mimo tego, że jest to jedno z największych lotnisk na świecie. Także zobaczymy. 13:43, wystartowaliśmy, przed nami jakieś 11 godzin lotu. Niecałe 6 godzin lotu za nami, czas na drugą drzemkę, ale najpierw pokażę Wam
Menu jest dostępne na stronie internetowej i na bieżąco wszystko jest aktualizowane, bo tu mamy menu do 30 czerwca obowiązujące. W każdym razie aktualne ceny znajdują się na stronie internetowej. W opisie podrzucę Wam bezpośredni link do tego menu. Godzin 40 minut i wylądowaliśmy w Singapurze. Kurde, jest prawie 1,5 godziny do następnego lotu, więc jesteśmy dobrej myśli. Fajnie, bo na pewno zdążymy, bo już stoimy w kolejce do samolotu. W każdym razie nie wspomniałem wcześniej i w Wiedniu na lotnisku, i tutaj na lotnisku w Singapurze jest bardzo dużo miejsc, gdzie można sobie nalać wody, także można wziąć swój bidon czy tą butelkę i po prostu sobie nalać. Nie trzeba kupować na lotnisku, a wiadomo, że na lotnisku zawsze spora przebitka jest. Wychodząc z samolotu nie ma co nalewać sobie wody od razu do butelki, bo przy kontroli przed kolejnym lotem i tak wodę wylewają, ale po kontroli są kolejne miejsca, gdzie można wodę nalać. We are offering free check-in for your hand carry baggage. Do Dżakarty lecimy Airbusem A320 i tutaj miejsca to już jest słabo. Oczywiście udogodnień brak, jest tylko stolik, żadnej ładowarki, niczego nie ma. Ale czego oczekiwać? Ważne, żeby w miarę z miejscem było ok. Menu jest identyczne jak na długim locie. Zapomniałem wspomnieć, ten długi lot to był Dreamliner, czyli Boeing 787. No i wylądowaliśmy w Dżakarcie. Godzina 17 minut. Że bardzo krótki lot w porównaniu do tego z Wiednia do Singapuru. Wizę indonezyjską załatwia się przy okienku od ręki. Płatność kartą jest możliwa. Najkorzystniej wychodzi w rupkach indonezyjskich płacąc. Tutaj macie cennik w różnych walutach. Po przylocie należy jeszcze wypełnić taką kartę przyjazdu. Trzeba to zrobić przez internet, więc albo trzeba mieć jakiegoś eSIM-a, albo tutaj się połączyć z Wi-Fi. W każdym razie dopiero jak się wypełni taką kartę, można iść do kontroli paszportowej, żeby w ogóle wyjść z lotniska. Tak to można jeść na lotnisku. Nasi goreng, jakiś kurczak z ryżem, jeszcze oprócz tego zaraz będą spring rollsy, za wszystko 35 zł. Azja. A Sandra organizuje nam kilkudniową wycieczkę właśnie. No. Pojedli. Teraz trzeba iść na pociąg i jechać na terminal pierwszy, bo się okazało, że jesteśmy na trzecim, olbrzymim terminalu, ale nasz kolejny samolot leci z pierwszego. Dojechaliśmy na terminal pierwszy. Sandra, jak tam nastrój, bo ja już mam dosyć tej podróży. Ja mam też dosyć podróży, jestem bardzo. Długo w drodze. Długa trasa pociągiem, potem długie oczekiwanie na samolot, długi lot, szybka przesiadka, krótki lot, teraz znów oczekiwanie. W każdym razie, przylatując do Dżakarty i chcąc lecieć dalej, trzeba zwrócić uwagę na to, z którego terminala się odlatuje dalej, bo można nie zdążyć, bo pociąg 15 minut zajęło nam przetransportowanie się z terminala trzeciego na pierwszy. Poza tym trzeba, wiadomo, po wyjściu z samolotu odprawa, cała kontrola, wizy, wszystko, no i to
wszystko zabiera czas. Także trzeba mieć to na uwadze. Bo jakby się leciało z trzeciego terminala, no to pół biedy. Ale jak się leci z drugiego albo z pierwszego dalej, no to już generuje to dużo czasu i dodatkowe nerwy. Wygląda jak w jakiejś świątyni. A to terminal pierwszy. Jesteśmy po kontroli na terminalu pierwszym, czekamy już, żeby wejść do samolotu. Rozglądam się tutaj, nie widzę nigdzie miejsca, gdzie można sobie nalać wodę. Za to jest sporo miejsc, gdzie można sobie podładować elektronikę, a wodę można bez problemu kupić i butelka 600 ml wychodzi w przeliczeniu jakieś 2,50. Także jak na lotniskowe ceny to jest ultra tanio. Ciekawostka jest taka, że Cola Zero jest tańsza niż woda. A, przepraszam, jest też tańsza woda, 7,5 tysiąca za 600 ml. Te trzy rzeczy na lotnisku 4,95. Pierwszy raz lecimy liniami CityLink. Tak? Tak. Bapak dan Ibu yang duduk di kelompok di dalam pesawat tidak diperbolehkan. Penumpang hanya diperbolehkan membawa No tu jest miejsca dużo, ale mamy przy wyjściu ewakuacyjnym. Przy odprawie pani zapytała, czy po prostu chcemy te miejsca, więc podejrzewam, że zauważyła nasz dosyć wysoki wzrost. Kurde, ceny to jest szok. 65 tysięcy rupii za obiad, to jest mniej niż 14 zł. No i super. 49 minut. Jesteśmy w końcu na miejscu. Jogjakarta. Autobusem stamtąd 13 godzin. Pociągiem się. A samolotem 55. Więc wiadomo, chcieliśmy jechać autobusem, ale nie było miejsca akurat. Jesteśmy, ale teraz się okazało, że pomyliliśmy lotniska i nie lądowaliśmy na tym, na którym chcieliśmy lądować. Więc do samej Jogjakarty jeszcze mamy 40 km. Ale trudno, no co. Trzeba znaleźć transport i jedziemy. Jak się wychodzi z terminala, to jest stanowisko Graba. W aplikacji naklikaliśmy, pani naklikała jakąś zniżkę, wyszło 190 tysięcy rupii, czyli 40 zł tam z grosikiem. Troszkę taniej wyszedłby pociąg z Grabem, później z dworca głównego, bo to sprawdzaliśmy, ale na pociąg trzeba jeszcze byłoby trochę czekać, a już jesteśmy tak zmęczeni tą podróżą, że po prostu staramy to, jedziemy Grabem prosto do hotelu. Na razie wrażenie takie sobie, bo niezbyt przyjemnie pachnie. Może jak włączymy klimę, się trochę zmieni. Jakbyście się wybierali do Jogjakarty, to między innymi możecie znaleźć hotel taki jak ten. Akurat w nim zatrzymaliśmy się na 3 noce. Grand Palace Hotel.